Hej, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Dzisiaj czas na odwieczne pytanie w kontekście postów, mianowicie co dokładnie przerywa posty. Nie ma, wydaje mi się, nawet jednego odcinka, który nagrałem do tej pory, gdzie w sekcji komentarzy nie odbywałaby się jakaś żarliwa dyskusja na ten temat. I są różnego rodzaju frakcje. Niektórzy mówią, że absolutnie nie należy pić nawet kawy i herbaty, bo to przerywa post, o czym sam mówiłem. Niektórzy uważają, że nie należy pić samej wody. Niektóre osoby będą z kolei uważać, że kawa kuloodporna, czyli po prostu dodawanie tłuszczu do kawy będzie ok. Niektórzy pytają się z kolei, czy jest ok na przykład zjedzenie, nie wiem, kostki, 2 kostek czekolady, żeby jakiegoś tego głoda zajeść, czy jak chętkę na coś słodkiego. Stwierdziłem, że pogodzę wszystkich. Zamiast kłócić się w sekcji komentarzy, zamiast walić się po łbach, można kłócić się i nienawidzić dzisiaj mnie, bo tak naprawdę treścią tego filmika będzie to, że nie ma jednej definicji przerwania postu wbrew rodzaju, bo stricte to, czy coś przerywa post, będzie bezpośrednio zależało od tego, jaki jest cel tego postu. Bo mimo, że oczywiście jeśli chcielibyśmy się rozdrabniać bardzo mocno i bawić w jakieś bardzo szerokie kategoryzacje, to można by nawet parędziesiąt rodzajów celów dotyczących postów wyróżnić. Natomiast w praktyce uważam, że można wyróżnić 3 główne cele postów. Pierwszym celem jest ketoza. I to przynajmniej dla niektórych może brzmieć dziwnie, ale osiągnięcie ketozy bez żadnej utraty wagi, po prostu bycie w ketozie może być jednym z głównych celów. I oczywiście dobrym przykładem jest sama dieta ketogeniczna. Oczywiście posty są w stanie wprowadzić w ketozę dużo szybciej niż sama dieta, niż dowolna inna dieta. Jest to na przykład pożądane u osób, które cierpią na epilepsję. Będzie to pożądane u osób, które cierpią na różnego rodzaju zaburzenia psychiczne, bo tak jak opowiadałem już gdzieś tam w którymś filmiku, nie bez powodu mamy nową gałąź psychiatrii od roku 2015, która nazywa się psychiatria metaboliczna, bo wiemy, że na przykład ciała ketonowe są w stanie bardzo ładnie stabilizować sieci neuronalne. A więc ketoza może być pierwszym celem. Drugim celem będzie, mówiąc bardzo szeroko, poprawia zdrowia metabolicznego. Ona może wiązać się i bardzo często będzie wiązać się oczywiście z utratą wagi. Tutaj oczywiście będzie cały jakiś tam wachlarz efektów czy korzyści towarzyszących, czyli na przykład poprawa insulinowrażliwości i tak dalej. Natomiast druga kategoria, mówiąc ogólnie, to jest poprawia zdrowia metabolicznego. Ostatnią kategorią jest regeneracja organizmu. Kiedy będziemy mieć do czynienia szczególnie z jakimiś, nazwijmy to, poważniejszymi schorzeniami, tak jak na przykład zawał serca i potrzeba regeneracji tego mięśnia sercowego, o czym mówiłem w tym odcinku i pokazywałem, że zwykłe posty 16-8 są w stanie to świetnie zrobić. Jeśli jest jakiś właśnie większy kłopot medyczny, to posty są w stanie bardzo przysłużyć się regeneracji organizmu, właściwie dowolnego układu w organizmie. W tym przypadku można powiedzieć, że skupiamy się na autofagii. Tak, czyli chcemy, żeby autofagia, ogólnie ta zdolność regeneracji DNA, powiązana z tym między innymi zdolność produkcji nowych mitochondriów, czyli mitogeneza, była na jak najwyższym poziomie. I te 3 cele w jakiś sposób będą się ze sobą, czy mogą potencjalnie się zazębiać, ale nie jest tak, że przerwanie na przykład postu pod kątem jednego celu będzie przerywać post pod kątem innego celu. Trzeba będzie właśnie dokładniej przyjrzeć się, co dokładnie chcemy osiągnąć i to zaraz sobie omówimy. Mając już tą wiedzę, łatwiej wyjaśnić, co przerywa post w konkretnym przypadku. I zaczniemy sobie właśnie od tego, co przerywa post, jeśli będziemy mieć posty, na których jest dozwolone spożycie jakiejś ilości kalorii. Tak jak mówiłem, mogą być to posty naprzemienne, czyli na przykład jednego dnia jeszcze raz 24 godzin nie jemy, a następnego dnia jest dozwolona jakaś liczba kalorii. To mogą być normalna ilość kalorii, to może być 500 kilokalorii, to naprawdę bardzo, bardzo zależy od jeszcze raz wariacji konkretnego postu. Jeszcze raz przypomnę, mamy post Bushingera, gdzie spożywa się 200-250 kilokalorii dziennie, też te posty 5-2. Jeśli masz wariację postu, z którego korzystasz, gdzie jest dozwolone jakieś spożycie kalorii, to zgadnij co? Przekroczenie właśnie spożycia tej ilości kilokalorii dopiero sprawi, że ten post będzie przerwany. Kalorie oczywiście nie są sobie równe, to znaczy nawet spożywając określoną ilość kilokalorii można wciąż ciut bardziej albo ciut mniej przerwać post, jeśli chcielibyśmy wchodzić w głębsze szczegóły. Natomiast odpowiadając szeroko, jeśli twój rodzaj postu
będzie odpowiadać, czy będzie przewidywać jakieś spożycie, jakąś podaż kalorii, energii, to po prostu przekroczenie tej podaży, tego progu podaży będzie dopiero oznaczać, że przerwałeś post. Ta kategoria była tak naprawdę absolutnie najprostsza, bo mamy bardzo prosty wyznacznik właśnie tego, co przerywa post. Oczywiście sprawa zaczyna się komplikować, kiedy mamy już do czynienia z postami. Jest to jednak zdecydowana większość rodzajów postów, gdzie nie przewidujemy teoretycznie żadnego spożycia kalorii. Zaczniemy tutaj w takim razie od omówienia tego, co będzie przerwaniem postu właśnie w zależności od celu postu. Jeśli celem postu jest ketoza, to jedyne, co będzie tak naprawdę przerywać post, to jest białko albo węglowodany, gdzie węglowodany będą znacząco przerywać taki post, będą znacząco wybijać z ketozy. Spożycie białka będzie zdecydowanie mniej to robić, a oczywiście w mniejszych ilościach może nie robić tego w ogóle. W tym przypadku, jeśli ktoś chciałby wypić sobie kawę kuloodporną, albo nie wiem, nawet spożyć jakieś niewielkie czy ciut większej ilości tłuszczu, to nie zaburza tego celu. To nie jest przerwanie postu. Właśnie te czasami dyskusje a propos tego, czy kawa może być z tłuszczem, czy może nie być z tłuszczem, to jeszcze raz zależy po prostu od celu twojego postu. Jeśli chcesz skupiać się na przykład na ketozie, albo jak sobie zaraz omówimy, utracie wagi i zdrowiu metabolicznym, jest to w pełni dozwolone. Naprawdę nie ma z tym żadnego kłopotu. Co jeśli twoim celem jest zdrowie metaboliczne, utrata wagi i tym podobne odnogi i macki tej kategorii? W tym przypadku, jeśli tak naprawdę weźmiemy 3 kroki do tyłu i skupimy się na tym celu, praktycznie spożycie czegokolwiek nie będzie jakimś mocnym przerwaniem tego postu. Z prostego powodu, bo to nie odejmuje mocno naszemu celowi, tak? Cały czas jest możliwa utrata wagi, zwiększenie insulinowrażliwości, nawet jeśli się coś przekąsi. Tak, nawet jeśli to są jakieś niewielkie ilości węglowodanów, jakaś przekąska, jeśli to jest znowu tłuszcz choćby w kawie, nic tu nie szkodzi spożycie czegoś. Oczywiście powstaje cały czas pytanie, czy to dobrze jest spożyć coś? No nie, absolutnie nie. Taki post wciąż będzie absolutnie najefektywniejszy, również jeśli chodzi o ten cel, kiedy nie spożyjemy absolutnie niczego. Patrząc przez pryzmat tego celu, nie można uważać, że no właśnie, spożycie czegoś tam, jeśli nie jest to, wiadomo, jakiś olbrzymi posiłek, danie, będzie skutecznie przerywać taki post. Celem jest tutaj zdrowie metaboliczne. Można, że tak powiem, rozciągnąć taki cel poprzez tygodnie, miesiące albo oczywiście lata. Więc stricte, jeśli ktoś weźmie jakąś przekąskę w trakcie takiego okienka, choćby 16-godzinnego, ta przekąska jest niewielka, nie jest to aż taki problem. Zresztą też jeszcze w dalszej części omówię, że przerwanie postu to jedno, ale jest też ważne, na ile go tak naprawdę przerywamy. Najbardziej wymagającą, bym powiedział wręcz hardkorową kategorią, jeśli chodzi o cele postów, są właśnie posty nastawione na regenerację, posty nastawione na autofagię. Zanim przejdę dalej do wyjaśnienia, warto podkreślić, że ten rodzaj postów oczywiście będzie nadrzędny jeśli względem tych 2 pozostałych celów, czyli posty nastawione na autofagię i regenerację będą automatycznie postami, które najgłębiej będą wbijać w ketozę i również będą postami, które będą powodowały największą utratę wagi, największe zwiększenie insulinowrażliwości. Innymi słowy, korzyści z postów nastawionych na autofagię będą absolutnie największe. Nie bez powodu wujek Spidermana mówił, że z wielką mocą coś tam wielka odpowiedzialność. Nie inaczej jest tutaj. Te największe korzyści będą wymagały największych poświęceń, to znaczy takiej największej restrykcji, największej dyscypliny, jeśli chodzi o podejście do postu. I wytłumaczenie tutaj jest stosunkowo proste. Mamy taki enzym, o którym już mówiłem wielokrotnie na kanale, który nazywa się AMPK, więc kinaza aktywowana przez monofosforan adenozyny, czyli po prostu kinaza aktywowana przez AMP. Ta kinaza, ten enzym będzie na najwyższym możliwym poziomie w momencie, w którym będzie mieć największe zapotrzebowanie energetyczne. A największe zapotrzebowanie energetyczne będziemy mieć, kiedy, uwaga, nie będziemy spożywać absolutnie żadnej energii. I to jest, bym powiedział, chyba ten wątek, na którym najwięcej osób się wykłada. Czy wykładało, bo mam nadzieję, że ten filmik to zmieni, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie, co przerywa posty. Bo w momencie, w którym ta właśnie kinaza AMPK będzie na najwyższym poziomie, to znaczy, że będzie mieć największe zapotrzebowanie energetyczne, czy innymi słowy, nie mamy żadnego spożycia kalorii
absolutnie. I w momencie, w którym AMPK jest na jak najwyższym poziomie, będziemy mieć supresję tej ścieżki mTOR, o której wielokrotnie mówiłem na kanale, która jest ścieżką anaboliczną. Ona pozwala budować tkanki między nimi. Też jest to jedna z głównych ścieżek, która przyczynia się do rozwoju nowotworów, ale AMPK na bardzo wysokim poziomie oznacza również maksymalizację stężenia takiej substancji, która się nazywa PGC-1-alfa. PGC-1-alfa. I ten PGC-1-alfa, uwaga, to jest taki, się nazywa master regulator, czyli nadrzędny regulator mitogenezy. Czyli AMPK na najwyższym poziomie sprawia, że PGC-1-alfa jest na bardzo wysokim poziomie, co sprawia, że zaczynamy produkować największą możliwą ilość mitochondriów. Innymi słowy, jeśli mamy dysfunkcję jakiegoś organu, tak, nie wiem, nerek, wątroby, tak jak choćby wspominałem, uszkodzenie mięśnia sercowego spowodowane zawałem, w tym przypadku natężona produkcja mitochondriów będzie przyczyniać się do najszybszej możliwej regeneracji danego organu. Ale oczywiście to idzie dalej. W momencie, w którym mieć AMPK na najwyższym poziomie, będziemy mieć również najbardziej nasiloną autofagię. Tutaj można dodać, bo to pytanie często się pojawia w komentarzach, kiedy autofagia zaczyna działać? Autofagia działa non-stop. Autofagia działa każdej sekundy, każdej minuty dnia. Różnica jest taka, że autofagia może mieć różny poziom nasilenia. Jeśli autofagia by nie działała, to bylibyśmy martwi bardzo szybko. Ciało nie byłoby w stanie używać różnego rodzaju dysfunkcyjnych organeli, właśnie mitochondriów, białek między innymi. Więc autofagia działa, ale ona zostaje nasilona mniej więcej po 12 godzinie i z każdą kolejną minutą od tej 12 godziny autofagia będzie coraz większa. Więc po 16 godzinach będzie większa niż po 12 godzinach. Po dobie będzie większa niż po 16 godzinach. Po 48 godzinach będzie większa i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz, maksymalizacja tej kinazy AMPK sprawia, że produkujemy więcej mitochondriów. Mamy uprzątanie organizmu z różnego rodzaju dysfunkcyjnych syfów, gruzu metabolicznego na najwyższym poziomie. Ale to również sprawia, że między nimi będziemy produkować największą ilość antyoksydantów. Ponieważ wiele antyoksydantów z tych, które my produkujemy, tak zwane antyoksydanty endogenne, są naprawdę potężne i część z nich jest w stanie naprawiać uszkodzenia DNA, to znaczy właśnie również, że DNA również będzie naprawiane na jak największym poziomie wtedy. Więc mam nadzieję, że teraz rozumiecie, że dlaczego te posty nastawione właśnie na autofagię, regenerację są najbardziej wymagające. Bo aby osiągnąć ten cel, AMPK musi być na maksymalnym poziomie, innymi słowy, nie spożywamy absolutnie niczego. I teraz pokażę Ci absolutne absurdy, właśnie, które sprawiają, czy absurdy, jeśli chodzi o rzeczy, które można spożyć, które są w stanie zaburzyć ten proces. Kinaza AMPK jest aktywowana, jeszcze raz, tak jak mówiłem, przez energię, czy innymi słowy przez tłuszcze. Więc jeśli Twoim celem z jakiegoś powodu jest regeneracja, czy do mięśnia sercowego, czy jakiegoś innego organu, to spożywanie kawy kuloodpornej będzie zdecydowanie zaburzać ten rodzaj postu, będzie zdecydowanie działać przeciwko temu celowi. Innymi słowy, absolutnie darować sobie jakiekolwiek kawy kuloodporne. Darować sobie również spożywanie jakichkolwiek napojów, które nie są wodą. I kawa będzie w stanie zaburzać ten cel, czyli innymi słowy zaburzać ten post, jak i również herbata. I nie chodzi wcale o to, że i kawa, i herbata ma energię w sobie, czyli daje jakąś podaż energii, bo to jest bardzo niewielka ilość. Tak, na kubek herbaty, na kubek kawy to będą, nie wiem, może 2 kilokalorie. Oczywiście zależy od tego, ile tam jest herbaty, zależy od tego, ile jest kawy. Niemniej, kiedy spożywamy kawę, kiedy spożywamy herbatę, będziemy też spożywać różnego rodzaju aktywne biochemicznie związki, choćby polifenole i tak dalej, te związki są w stanie rozleniwić nasz organizm. Czyli jeśli je spożyjemy, to organizm wtedy ma sygnał poniekąd, nie ma sensu, żebyśmy my produkowali antyoksydanty na nasilonym poziomie w naszym organizmie, bo właśnie spożyliśmy antyoksydanty egzogenne, czyli z zewnątrz. To jest właśnie jedna z rzeczy, którą wspominałem właśnie w tym filmiku, jak posty są w stanie zregenerować mięsień sercowy, bo tam właśnie posty 16-8 pokazały ten efekt regeneracji, pięknej regeneracji w zaledwie parę miesięcy mięśnia sercowego, ale tam spożywano tylko wodę podczas postu. Także jeśli Twoim celem jest, jeszcze raz, regeneracja organizmu w jakikolwiek sposób, odpuścić sobie kawę, odpuścić sobie
herbatę. Tutaj też muszę podkreślić coś, co wielokrotnie mówiłem. Lepsze jest wrogiem dobrego. To znaczy, jeśli czujesz, że przejście przez nawet post 16:8 jest dla ciebie zbyt ciężkie, kiedy nie możesz napić się kawy, nie możesz napić się herbaty, to oczywiście napij się tej kawy, napij się herbaty. Korzyści wciąż będą znaczące, czy bardzo znaczące. Nie będą maksymalne, ale lepsze są korzyści, powiedzmy 8/10, jeśli jesteś w stanie kontynuować te posty, robić je regularnie, niż korzyści 10/10, które sprawią takie posty, że poddasz się po tygodniu albo dwóch, bo jest to zbyt ciężkie. Trzeba zdecydowanie też patrzeć na wykonalność takiego planu. Czy to są posty, te, które wybrałeś, cel twoich postów, postami, które jesteś w stanie realizować. Posty, czy są to posty, których będziesz przestrzegać regularnie? No bo przecież jeśli chodzi o posty, idealnie chodzi o zmianę na całe życie, tak? Zmianę swojego stylu życia. W połączeniu oczywiście idealnie z dietą. Jeśli nie jesteś w stanie przestrzegać takich bardziej restrykcyjnych postów, to oczywiście nie ma to sensu. Pij kawę, pij herbatę, yerbę matę, na co masz ochotę tak długo, jak to nie ma jakichś słodzików, dodatkowych kalorii. Jest to akceptowalne. Żeby postawić kropkę nad i, jeśli chodzi o to całe szaleństwo, jeśli chodzi o cele postów, którymi jest autofagia, warto nadmienić, że w literaturze naukowej, jeśli chodzi o te wyniki nasze kliniczne, posty suche, czyli posty takie, gdzie nie spożywa się absolutnie żadnych płynów, są skuteczniejsze niż posty mokre, czyli posty, gdzie spożywa się nawet tylko i wyłącznie wodę. Nie wydaje mi się, przynajmniej ja nie dotarłem jeszcze do jakiegokolwiek dobrego wyjaśnienia, dlaczego tak się dzieje, ale na pewno jest to niepodważalne. Posty suche będą działały lepiej, jeśli chodzi o regenerację organizmu, niż posty mokre. Nie bez powodu ja też nie wspominam o postach suchych na kanale, bo są to posty, które niosą za sobą dużo większe ryzyko. Tak? W momencie, w którym zaczyna mi się odwadniać krew, zaczyna gęstnieć. Może być to kłopot potencjalny dla osób, które mają kłopoty z układem sercowo-naczyniowym. Jeśli chodzi o odwodnienie, może być kłopot, jeśli chodzi między innymi o dnę moczanową. Jest wiele przeciwwskazań. Ja czuję, że po prostu najpierw musiałbym takie przeciwwskazania omówić na kanale, aby omówić stricte to, co może dać post suchy. Natomiast w sumie nawet już teraz prośba, jeśli ty robiłeś post suchy i oczywiście jeśli robiłeś post suchy, to jestem więcej niż pewien, że masz doświadczenie, czy miałaś doświadczenie z postami mokrymi najpierw, to daj znać, czy nie jest tak, że właśnie te korzyści były większe na poście suchym. Bo też jakby z mojego doświadczenia, jeśli chodzi o obserwacje, przecież tysięcy komentarzy, które dostałem przez te ostatnie lata, widziałem wielokrotnie, że wiele osób, szczególnie panie, to jakoś mi się rzuciło w oczy, podkreślały, że próbowały różnego rodzaju postów, natomiast dopiero przy postach na przykład suchych osiągnęły jakiś efekt. Na przykład nagrywałem odcinek, że posty są w stanie u osób, które mają bardzo niskie ciśnienie, ale spowodowane jakimś patologicznym podłożem, że posty są w stanie podnieść to ciśnienie, tak aby to ciśnienie wpadło w zakres normatywny, czyli między 90 a 60 skurczowe, rozkurczowe do 120/80, bo to jest zakres normatywny. Oczywiście są wyjątki potem dla choćby starszych osób. Jedna z takich osób powiedziała, że u niej dopiero post suchy dał taki efekt, jak miała bardzo niskie ciśnienie, ale na przykład posty mokre, nawet długie, tygodniowe, nie dały takiego efektu. Także, właśnie, warto o tym pamiętać. Jestem bardzo ciekawy waszych opinii i doświadczeń, nie tylko opinii. Na koniec trzeba wspomnieć o tym, że samo przerwanie postu, nawet jeśli przerwaliśmy, w zależności właśnie ponownie od celu, rodzaju postu, przerwaliśmy ten post, w ogóle nie musi to być tragedią, bo bardziej pytanie brzmi, na ile go przerwaliśmy. Jakaś dowolna porcja energii, którą spożyjemy, czy to będzie jakaś przekąska, czy to będzie właśnie ten tłuszcz, choćby w kawie kuloodpornej, ma określoną zawartość energetyczną, którą można spalić. Otwartą kwestią pozostaje po prostu, jeśli spożyjemy coś takiego, to na jak długo przerwiemy ten post. Nawet w momencie, w którym siedzimy na tyłku, przed biurkiem, w biurze, w domu i nie robimy praktycznie nic, to będziemy spalać w zależności od znowu wagi, oczywiście ilości mięśni, jaką ktoś ma, możemy spalać od 60 do średnio podaje się 100 kilokalorii na dobę. Więc jeśli sprawisz sobie taką przekąskę, która nawet ma gdzieś 60-100 kilokalorii, to trzeba pamiętać, że przepalisz przez nią
szybciej niż wolniej. Nie chodzi tylko o to, czy przerwaliśmy post, ale na jak długo go przerwaliśmy. Polecam oduczyć się takiego samobiczowania, że przerwałem post, teraz ten post już nic nie jest warty. Nie, spokojnie. Nawet jeśli, powiedzmy, sama ta przekąska, która przerwała post, była rezultatem chwili słabości, to nie znaczy, że post jest bezwartościowy. Można go kontynuować do jakby oficjalnego tego czasu zakończenia tego postu. Prędzej czy później znowu wejdziemy w ten stan, nazwijmy to, pełnego postu. Jeśli spożyliśmy węglowodany albo białko, albo węglowodany z białkiem, węglowodany z tłuszczami, to po prostu przepalimy w końcu tą energię i znowu wejdziemy w ketozę. Znowu autofagia będzie nasilona. Także trzeba koniecznie o tym pamiętać. Nie chodzi o samo przerwanie postu, jeśli się zdarzyło, tylko na jak długo został przerwany. A to, na jak długo został przerwany, będzie oczywiście bezpośrednią pochodną tego, po prostu ile tej energii dostarczyliśmy i oczywiście czy są to węglowodany i białko, bo to są absolutnie najgorsze przerywacze postu, czy jest to tłuszcz, to jest zdecydowanie mniej szkodliwe, jeśli chodzi o przerywanie postu. Dodatkowo ostatnim jakimś takim czynnikiem, który możemy sobie wprowadzić, jest ruch. To znaczy, jeśli będziemy się ruszać dodatkowo, pójdziemy na spacer, może pójdziemy pojeździć na rowerze, popływać, innymi słowy, będzie jakaś aktywność fizyczna, to sama aktywność fizyczna jest w stanie również podbijać AMPK. Jest również w stanie podbijać tą kinazę i wydaje się to całkiem logiczne, jeśli o tym pomyślimy. Mówiłem, że ta kinaza właśnie aktywowana przez monofosforan adenozyny ma to do siebie, że ona jest na wysokim poziomie, kiedy potrzebujemy energii. Więc jeśli zaczynamy spalać tą energię poprzez wysiłek fizyczny, to organizm zaczyna aktywizować tą kinazę, no bo chce w jakiś sposób sygnalizować w organizmie, że potrzebujemy więcej energii. Więc nawet jeśli byśmy spożyli ponownie jakąś przekąskę, wypili trochę tego tłuszczu w tej kawie kuloodpornej, to jeśli dodatkowo zaczynamy się ruszać, to ponownie przerwanie tego postu, owszem, nastąpi, natomiast ono nie będzie bardzo długie, bo dodatkowo, no właśnie, zaczynamy się ruszać, mamy wysiłek fizyczny, w zależności od rodzaju tego wysiłku fizycznego, w ciągu doby spalanie energii może sięgnąć nawet 300-500 kilokalorii. Innymi słowy, nawet przekąskę można przepalić dosyć szybko i znowu wrócimy do tego pożądanego przez nas stanu, czy to ketozy, czy nasilonej oczywiście autofagii, utraty wagi i tak dalej. I na koniec szybkie takie omówienie badania z 2022 roku, które świetnie pokazuje to, co mówiłem, czyli że węglowodany, jakieś takie posiłki, które mają przekąski, węglowodany i białka szczególnie, czy mieszanki węglowodanów z tłuszczami są absolutnie najgorszymi, najefektywniejszymi przerywaczami postu. I w badaniu tym mieliśmy 3 grupy osób. Jedne osoby pościły 24 godziny bez ćwiczeń, druga grupa pościła 24 godziny i była aktywna fizycznie i trzecia grupa miała i ćwiczenia, pościła, ale przed ćwiczeniami spożyła właśnie małą taką przekąskę z węglowodanami. I mierzono, jakie będzie wytwarzanie beta-hydroksymaślanu, a więc jednego z takich naszych głównych ciał ketonowych, które pokazuje nam właśnie, jak głęboko jesteśmy w ketozie. Największą produkcję beta-hydroksymaślanu pokazano w grupie osób, która pościła i była aktywna fizycznie. Bo wtedy, jeśli pościmy, jesteśmy aktywni fizycznie, a MPK jest na absolutnie najwyższym poziomie. I dlatego też mówiłem, że posty nastawione na autofagię, regenerację okalają wszystkie inne cele postów. Czyli mamy również wtedy najgłębszą ketozę, największe korzyści metaboliczne. Co stało się w tej grupie, która spożyła przekąskę, pościła, ale spożyła przekąskę przed ćwiczeniami? U nich poziom beta-hydroksymaślanu był porównywalny z osobami, które pościły bez ćwiczeń. Innymi słowy, ta głupia przekąska poniekąd sprawiła, że tych ćwiczeń jakby nie było. Czyli i ketoza była już zdecydowanie płytsza i tym samym między innymi autofagia, idąc tym całym ciągiem mechanizmów, które omawiałem, również między innymi produkcja mitochondriów byłaby wtedy na niższym poziomie. Także właśnie pamiętać o tym, naprawdę te posty nastawione na regenerację są najbardziej restrykcyjne i tutaj byle pierdoła jest w stanie nas wybić z rytmu i no właśnie zaprzepaścić ten nasz cel, przynajmniej na ten dzień, a przynajmniej znacząco go opóźnić. Dzięki serdeczne jak zawsze za wysłanie tego odcinka. Czekam w sekcji komentarzy na pytania, szczególnie anegdoty medyczne, wasze obserwacje, przemyślenia. Jak zawsze polecam swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak nauczyć się dowolnego języka z dowolnej rodziny języków samodzielnie, aby przestać płacić non-stop za korepetycje, szkoły językowe, aplikacje, podręczniki i dziesiątki różnego rodzaju tym podobnych rozwiązań.
kurs Kuźnia Ekspertów, czyli Experts Incubator, gdzie pokazuję z kolei, jak opanować dowolną dziedzinę od A do Z, jak zapamiętywać informacje, tworzyć rozumienie, głębokie rozumienie danego tematu, wdrażać suche informacje w praktykę, tworzyć pętlę informacji zwrotnej, tworzyć plany nauki umiejętności. To jest idealne dla uczniów, studentów, maturzystów, wszystkich osób, które po prostu chcą lepiej się uczyć, potwierdzić to ocenami, dobrymi ocenami z egzaminów. Jest to przydatne dla osób, które mają świetną pracę, ale potrzebują zdać jakieś egzaminy, potrzebują zdać jakieś certyfikaty, aby dostać podwyżkę albo dostać awans. Dla osób, które nie cierpią swojej pracy, chciałyby ją zmienić, a nie mają obecnie odpowiednich umiejętności, aby dokonać tego przekwalifikowania. Kurs również pokaże, jak to zrobić. I na koniec dla osób takich jak ja, które chcą więcej pamiętać z tego, co czytają, chcą więcej pamiętać z tego, co słuchają, żeby nie mieć tego uczucia zaprzepaszczonego, straconego czasu, że po 10, 20, 50 godzinach nauki jakiegoś materiału czy słuchania nawet filmików na YouTubie okazuje się, że człowiek nie jest w stanie otworzyć praktycznie żadnego hasła, żadnego mechanizmu. 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu pod filmikiem, jak zawsze, aby mnie spędzić czas również po jego wysłuchaniu. Pod muzyką z kolei będzie literatura naukowa, na którą się powoływałem w tym filmiku. Nie będzie tego dużo, bo większość tych mechanizmów, które omawiałem, znowu są znane, szczerze mówiąc, od dekad często, więc nie jest to coś kontrowersyjnego, mam nadzieję. W opisie są oczywiście linki do wszystkich tych kursów, o których mówiłem, natomiast również link do mojego newslettera. Jak się go kliknie, wyskakuje okienko, można wprowadzić swój adres mailowy i tam z kolei wysyłam artykuły na temat poprawy pamięci, na temat poprawy produktywności, nauki języków obcych i tym podobnych pokrewnych dziedzin. Czyli bardziej strona działa około naukowo, jeśli chodzi o właśnie przyswajanie różnego rodzaju treści albo języków. Jeśli podobały Ci się wszystkie te informacje, które wymieniłem w tym filmiku, to można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych i ta opcja jest dostępna dla patronów kanału. Patronat jest dostępny o 40 zł miesięcznie. Można go nawet wykupić na 1 miesiąc, aby ściągnąć fiszki do tego filmiku i ponad 130 ostatnich. I również dla patronów kanału jest dostępne forum, gdzie można mi zadawać różnego rodzaju pytania oraz sekcja badanie tygodnia, gdzie raz w tygodniu omawiam właśnie jakieś najciekawsze badanie, które wpadło mi w szpony. Wraz z moim omówieniem, często odesłaniem do dodatkowej literatury. Jeśli ktoś ma właśnie niedosyt omawianie różnego rodzaju mechanizmów praktycznych, szczególnie na kanale, to tam już w tym forum z tej sekcji badanie tygodnia mamy chyba ponad 130 czy w okolicy badań, więc odsyłam tam w razie czego. Dzięki jeszcze raz za wysłanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.